Witam wszystkich na kolejnym filmie. To co tu widzicie, to jednostka zewnętrzna Hisense mojego klimatyzatora, którego używam w domu jako klimatyzator tym razem. To jedyna rzecz, której używam zgodnie z zaleceniami producenta. Chciałbym dla zaspokojenia swojej ciekawości sprawdzić, w jakim protokołem komunikują się te jednostki. Czy jest to coś, co wymyślił typowo Hisense i nie ma tego żadnego innego producenta, a może tak naprawdę Hisense jest tylko brandem innej grupy. Szczerze tego nie wiem. Chciałbym to sprawdzić. Chciałbym sprawdzić, czy ta marka nadałaby się do dodania jako kolejna, którą wspieram w moim Achu. I co bym chciał zrobić, to udokumentować proces dokładnie jakim się poruszam w rozkodowywaniu nowego protokołu. Czyli chciałbym to zrobić razem z Wami, jakby na żywo, niczego nie reżyserując tak, że ja już wiem, czego się spodziewam, a będę udawał zaskoczonego. Nie. Jedyne co tylko wiem, to przypuszczam, jaki jest baud rate tej komunikacji, bo kiedyś z oscyloskopem coś na szybko się tam podłączyłem i udało mi się tylko złapać szerokość 1 bitu, więc mam przypuszczenie, jaki jest baud rate, ale to jedyne co wiem, z ręką na sercu, niczego nie wiem, więc chciałbym z Wami przejść ten proces, w którym podłączymy się do linii komunikacyjnej, zobaczymy, czy uda się tam coś odebrać, a jak już się nam uda coś odebrać, to spróbujemy to jakoś poukładać w całość, przeanalizować, jak to działa, co się zmienia, tak, że może finalnie wyjdzie z tego coś na tyle sensownego i kompletnego, że uda mi się to zaimplementować jako kolejną wspieraną markę, ale nie wiem, no zobaczymy. Także zapraszam do oglądania dalej. Zanim przystąpimy do właściwego procesu podsłuchiwania komunikacji, chciałbym Wam przedstawić narzędzia, których będę używał i objaśnić, co to jest i jak to będziemy tego używać. Więc ta zielona płytka to jest płytka, którą sobie zaprojektowałem. Jak widać, jest bardzo mała i bardzo prosta. Zawiera ona jeden transoptor, mostek Greca, no i złącze. I tam jeszcze jeden rezystor. Więc tu mamy wyprowadzenia pod takie popularne konwertery USB na UART. I tu jest taki jeden właśnie do kupienia na Allegro za jakieś 18 zł. Na układzie FTD 232, czyli bardzo popularny i fajny układzik. Nie wiem, czy to oryginał jest, pisze FTDI, ale działa i jestem z nich bardzo zadowolony. Więc to będziemy mieli taki port szeregowy. I ten układzik podłączymy sobie szeregowo w linii komunikacyjnej, w tą linię S. Polecam obejrzeć mój poprzedni film, w którym omawiałem, jak działa komunikacja. To troszeczkę pozwoli Wam lepiej zrozumieć to, co tutaj robimy. Link tutaj gdzieś się znajduje w górnym prawym rogu. Więc ten układ jest na tyle fajnie zrobiony, dzięki temu prostownikowi, że możemy bez wiedzy, w którą stronę płynie prąd w linii S, bo jak wspominałem, są różne warianty, ten prostownik nam to załatwia. Obojętnie jak to podłączymy, to i tak finalnie ten prąd przez ten transoptor będzie płynął we właściwą dla jego stronę. I to w zasadzie wszystko. I ten układ nie będzie przeszkadzał oryginalnemu zestawowi pod tytułem jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w komunikacji. One będą dalej się komunikowały, ale ten układ zasilony tutaj z 5 V z tego układu, tu mamy tu podłączone 5 V, masę i odbiór RX. I ta płyteczka będzie nam tutaj tymi LEDami migała w rytm komunikacji jednostki wewnętrznej i ich komunikacji. Czyli jak to podłączymy, zasilimy i nam będzie to migało, to już jest fajnie, to już jest dobrze. To znaczy, że jedziemy w dobrą stronę i prawdopodobnie coś z tego będzie. I jeszcze mogę Wam tak na szybko pokazać, jak to będzie wyglądało. Tutaj mam, jak wiecie, być może taką atrapę na biurku. Układ, czyli po prawej stronie mamy jednostkę wewnętrzną, po lewej zewnętrzną. One teraz są spięte bezpośrednio i ja zaraz to podłączę. Tutaj odpalę jakąś komunikację. Wezmę protokół Haiera, bo on jest pod tym kątem najciekawszy. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Podłączę to i omówię następne narzędzie, jakim będziemy się obsługiwali. Tym razem będzie to mój program, taki dość prościutki program, który pomaga nam podsłuchiwać tą komunikację, czyli on nam będzie wyświetlał
ładniej w sposób uporządkowany te komunikaty, które na przemian będzie wysyłała jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. Że uruchamiałem sobie chyba hexdumpa. Hexdump dev c. Nie, jak to było? Dobra, już wiem. Tak. Ok. I pierw jak zaczynałem te zabawy, to robiłem to w ten sposób. No i hexdump tutaj coś tam nam daje. Ale ciężko się tu trochę odnaleźć i znaleźć tu jakiś ład i porządek, więc istnieje też opcja taka, że damy tu parametr -c. No i już robi się fajniej. No ale wciąż problem polega na tym, że nie wiemy tak naprawdę, gdzie jest początek ramki, gdzie koniec ramki. Gdyby ten protokół miał jeszcze tą stałą długość ramki dla zewnętrznej i wewnętrznej, no to byłoby fajnie, ale Hire właśnie na domiar złego, ja specjalnie dlatego go wziąłem, ma krótszą ramkę jednostki zewnętrznej, a dłuższą wewnętrznej, więc nawet bazowanie, można tego hexdumpa ustawić, żeby on co stałą ilość bajtów robił nową linię, no ale w tym protokole to znowu nie zda egzaminu, bo to wszystko będzie, no ciężko będzie to odczytać. Więc zacząłem potem rozwijać swoje programy, które by czytały port szeregowy i robiły to w jakiś taki mądry sposób. No i każdy z nich jakoś tam próbowałem dostosować do danego protokołu, czyli jeżeli dany nagłówek, powiedzmy, ma jakiś tam regularny byte lub tam Hire ma takie 4 pierwsze bajty, takie same zawsze w ramkach, no to robiłem, że jeżeli wykryj te pierwsze 4 bajty, to rób nową linię. To w ten sposób już było lepiej. No ale to działa tylko dla Hire'a, dla innego to nie zadziała. No ale potem sobie pomyślałem, że można to robić dużo prościej i skuteczniej. Mianowicie zrobiłem program, jak to się nazywało? Nie, zaraz nie pamiętam. Zaraz, jak on się nazywał ten program, bo już zapomniałem. Dobra, już pamiętam. LN Stamper. I tutaj co mamy? No, jakieś tam ustawienie portu szeregowego. I mamy tu jedną bardzo prostą rzecz. Ogólnie bajt po bajcie występuje bardzo szybko, a jeżeli jest jakaś przerwa, no tam omawiałem to na poprzednim filmie, że są odstępy między tymi ramkami, jeżeli jest jakaś przerwa, to najprawdopodobniej jest to koniec jednego komunikatu i będzie początek drugiego. I zrobiłem po prostu tak, że odbierać sobie te bajty po kolei i jeżeli tylko time diff, czyli różnica czasu pomiędzy ostatnim odebranym bajtem a następnym jest większa niż 100 milisekund, to znaczy, że raczej jest to nowa linia, czyli po prostu wydrukuj nową linię. I to zdaje egzamin dla każdego protokołu. Koniec z zamartwianiem się, jak protokół wygląda, z jakim bajtem się zaczyna ramka, jakim kończy się ramka. Po prostu z tym każdy klimatyzator będzie pasował. I właśnie będziemy tego teraz używali. Także niech wyjdźmy z tego programu. Stamper. A, jeszcze trzeba podać baudrite. Dobra. To ja jeszcze spróbuję ten czas zmienić. Zobaczymy, ile mu tam de facto trzeba. Nie wiem, 30. Nie zareaguję. O, i to jest właśnie to. To chcieliśmy zobaczyć. Dobra. Tak to powinno wyglądać. A teraz czas przenieść się z tą pracą tutaj. To jest nasza jednostka wewnętrzna. Zobaczymy zaraz, co tam się da zrobić. Tutaj mamy przyłącza. Dobra, zaraz to rozbiorę i się tutaj podłączymy. Najwygodniej będzie nam operować stąd, z domu, z salonu, no ponieważ tutaj będę miał pilota pod ręką, a potrzebuję jednocześnie
zmieniać się temperatury na pilocie i widzieć, co się dzieje, więc większość operacji będę póki co przeprowadzał tutaj. Dobra, to teraz tu mamy miernik, tu mamy zaciski i zobaczmy sobie, co tutaj można się domyślić. Mamy tu przewód neutralny z tej strony. Tu jest coś tam opisane jako L, ale tu mamy jakieś tam... A, nie, no dobra, 240, no. A tu mamy też zacisk L, ale tutaj nic nie ma. I to prawdopodobnie jest ten zacisk, którym jednostka wewnętrzna dopiero załącza styki, podaje zasilanie do zewnętrznej. W przeciwnym wypadku oszczędza energię i nie zasila. No dobra, zobaczmy co tak. Tutaj mamy uziemienie, to prawe, a to lewe. To co tu mamy? Jakieś 4 V. No dobra, ale to jest AC. A teraz zrobimy sobie DC. I zobaczmy co mamy na tym zacisku. 5 V. No i fajnie. I to może oznaczać właśnie naszą pętlę tą między N a S. 5 V. I tutaj będziemy musieli, jeżeli tu mamy neutralny jest tutaj, to będziemy musieli się w ten przewód wpiąć szeregowo naszym konwerterem. No i zobaczymy co dalej się wydarzy. Także zaraz się tu podłączę. Dobra, mamy to podłączone, tak to wygląda. Ja teraz tutaj sobie ustawię kamerkę. Idę włączyć bezpieczniki do rozdzielnicy. Zobaczymy, czy coś tam kliknie. No dobra. Przypuszczam, że zgasła lampka. Pewnie dlatego, bo teraz płynie prąd, a jak nie płynął, to się świeciła, nie? To jest ok. No to dobra. Dobra. Ok, no nie wiem jeszcze co o tym myśleć, ale zaraz uruchomię coś z pilota. Odpalę program i zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, jesteśmy gotowi. To piszemy tak. Pisał z jednej ręki, mam klawiaturę, mam telefon w drugiej ręce. Jezu. Ręce się trzęsą ze stresu. 1200. Dobra, teraz mi się jeszcze nic nie wydarzy. 1200. Aha, dobra. Ja wpiszę 300, bo tak jak wspominałem, mam przypuszczenie, jaka może być... A co tu się dzieje? Czemu tak nie można? Stamper. Coś tu jest nie tak. No dobra, może chodzi o uprawnienia, ale nie wiem, zobaczymy, strzelam. Dobra, uprawnienia chodziło, teraz poszło. No i teraz w zasadzie co, ja idę po pilota i teraz to coś odpalimy, uwaga. O, patrzcie, miga. Mój programik coś pokazał, ale jeszcze nie wiem, co o tym myśleć. Lecą jakieś komunikaty. FN na końcu. Nie wiem, czy to jest dobry baud rate, bo jakoś tak to się dziwnie odbywa. Ja wpiszę inną. Piszę 1200 tak na pały. Nie, to widzicie. Teraz właśnie to jest ciekawe. Teraz będzie taka trochę zagadywanka tych baud rate'ów, bo no nie wiadomo jaki on jest. A dobra, bo nie no, nadaje, ale on nadaje tak trochę dziwnie.
Czy on w ogóle się włączył? Czy on nadaje, czy on odbiera? Lecą tutaj jakieś dane, ale na razie nijak to jest uporządkowane i też no nie pasuje to do tego, co wcześniej mówiłem. Nie wiem, kwestia może być tu parzystości. Nie, tutaj ewidentnie literka C0 występuje zbyt dużo razy, co oznacza, że to jakiś jest przypadek. Dobra, dam jeszcze raz 300. Być może ten interwał. Teraz ja zobaczę sobie na razie, jak on tutaj miga. W taki sposób trochę dziwny, nieregularny. I też ja nie widzę, żeby on... Dobra, on się uruchomił. To znaczy, że przypuszczalnie ta sprężarka się w końcu ruszyła, a może i nie. Ale tak dziwnie, wysyła coś i cisza. O, takie dwa komunikaty i pauza. No dobra, jest już jakaś reguła w tym przynajmniej. Przypuszczam, że trzeba będzie... Ale na FF się zawsze kończył. Zobaczcie. Tak, 5D 40FF. No dobra, to kwestia teraz edytowania tego programu. Kurczę, brakuje mi ręki wolnej. Dobra, ustawię się tu teraz jakoś. Gdzie ten telefon postawić? Dobra, tutaj postawię telefon. Dobra, trzeba by wyedytować ten. Zrobimy, żeby... Tak. Ojku. Dobra. Zróbmy niech to co sekundę. No i dobra. Dobra, ja czuję, że się robi ciepło, więc widać, że to chodzi. O, i widzę tu pewien pomału regularny kształt. Zaczyna się to od 60. 60-15, no. Tylko te ramki są czasem dłuższe, czasem krótsze. Ale zawsze 60 jest pierwsza. I dobra, trzeba to już trochę poobserwować. Powiem szczerze, że strasznie ta komunikacja taka mułowata trochę. Na dobrą sprawę, każda z tych linijek, to ja też nie wiem, czy to jest zewnętrzna, czy wewnętrzna. Nie wiem tego jeszcze, to jeszcze się okaże. No ale coś tutaj chce się układać w jakąś całość. Jeszcze tak na szybko, gdybym wpisał 600, nie wiem, zgaduję. Jeszcze lepiej to na oscyloskopie potem sprawdzę. Ale zobaczmy, czy jest większy sens, gdy jest 600, jeżeli chodzi o nową linię. Teraz trochę zmniejszę tutaj, bo nie widać tu wszystkiego. O kurczę, ale tu mam dużo takich parzystych liczb. A to może świadczyć o... Jeżeli dominują liczby parzyste, to czasami może to świadczyć o złym baud rate'cie. Ale no... Kurczę. Ciężko mi teraz powiedzieć. 0,6, 60, 66, 80. No nie wiem. Coś czuję, że będę musiał podpiąć się tutaj z tym, tym Salia Analyzer, taki analizator magistrat szeregowych, bo tam będę widział normalnie jak na oscyloskopie 0 i 1 i tam no, nie będzie już grama wątpliwości, jaki jest baud rate. Na razie
trochę poruszamy się po omacku, mając tylko takie coś jak teraz, takie narzędzie jak teraz, bez oscyloskopu. No, ale dobra. Ale no jest tu też jakaś regularność. Jest ta komunikat. Patrzę jeszcze na... Ale ja patrzę na te... Wy tego tu nie widzicie, ale pokazywałem to jak to migało. Widzicie, to są dwa mignięcia i te dwa mignięcia oznaczają według mnie to, że raz jest jeden komunikat, teraz drugi. Ale teraz ja nie wiem, ja obserwując tylko tekst, który napływa na ekran, ja nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy się kończy jedna ramka, a zaczyna druga. Dobra, a jeszcze jakbyśmy jeszcze raz wrócili do 300. Tutaj jest więcej, jakby są parzyste i nieparzyste liczby i to pozwala mi bardziej uwierzyć w to, że 300 jednak jest tą prędkością. No dobra, jeszcze popatrzmy sobie na to chwilę. No tylko też, co mi się nie podoba na ten moment, to, że nie zawsze, nie ma tu takiej reguły co do długości ramek. Nie wiem, czy to nie jest jeszcze kwestia trybu RAW, czy jak to się wymawia, że niektóre bajty, typu tam chyba 0,7, takie specjalne znaki sterujące, ten port nie drukuje. To trzeba to ustawić. Ale nie ukrywam, że widzę tutaj większy porządek w tych bajtach. Ale no nie, spodziewałem się trochę większej dynamiki, powiem szczerze, tych zmian. Teraz to nie wiem jeszcze na co tu patrzeć. No dobra, będę musiał jakoś przetrawić tą informację, to co teraz tu widzę. Bo ciężko mi teraz coś powiedzieć tak na żywo. Także wrócę do Was, jak poukładam myśli w głowie i powiem, co się udało ustalić, bo ciężko mi jednocześnie trzymać aparat i coś tutaj kombinować rękami. Także to na razie będzie mała przerwa. Dobra, wracam po małej przerwie i udało mi się zebrać takie oto przebiegi. I tutaj pierwsze co możemy się pokusić, to o pomiar czasu jednego bitu. Zakładając, że to jest bit. I co tu mamy? 280, no tak niedokładnie. Ale no dobra, co tu jeszcze? To jest najkrótsze, co występuje jako 1 bit. Co pozwala mi sądzić, że to jest właśnie baud rate 150. Niedokładnie jest to dokładne, ale wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że to jest właśnie taki baud rate 300, czyli tu się nie pomyliłem. A teraz dobra. Spróbujemy tutaj nałożyć dekoder UART. Weźmiemy sobie pin zerowy 300. O, i nam się już to tu zaczyna fajnie układać. Pytanie, czy mamy tutaj kontrolę parzystości, czy nie. To się zaraz okaże. No tak, widać tu eleganckie ramki. Jest jakaś taka ramka dłuższa i jest jakaś taka ramka krótsza. Aha, swoją drogą trochę więcej tych bajtów. I troszkę inne są te bajty niż te, które miałem na ekranie. Czyli znaczy, że tam miałem coś źle ustawione. No to się zaraz okaże. 231. Dobra, jeszcze sprawdźmy. Przyjrzyjmy się temu, czy tu nie ma na pewno bitu parzystości. Stop bit parity. Co będzie? Nie, jak daje tak. Czy to może być aż takie porozwalone? Ciężko powiedzieć. Ale jak daje bit parzystości, to się totalnie rozwala i mamy tu break. Mamy tu błąd ramki. Nie, to na pewno. Dobra, to co możemy teraz powiedzieć, to, że najprawdopodobniej w tej komunikacji nie ma bitu parzystości, bo inaczej to by się wszystko tam rozwala.
Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Na początku była ustawiona temperatura 18 stopni. To jeżeli byłoby to 18 stopni, to ja bym szukał gdzieś tutaj informacji. To będzie 16kowo 10-12, tak? To bym gdzieś tutaj szukał 12 przykładowo. O ile to jest jednostka zewnętrzna, może to jest wewnętrzna, no tego nie wiem. Dobra, tutaj 12. Nie ma 12. No może to jest jakoś inaczej kodowane. To będzie pierwszy krok jakiegoś tam rozumienia. No na razie to ciężko mi do końca pojąć, dlaczego tamten program mój konsolowy wyświetla nie 81, tylko coś zgoła innego. Może dlatego, chyba wiem, dlatego to on wyświetla źle, bo ja tam mam w ustawieniach portu szeregowego kontrolę parzystości, a on z niej nie korzysta i przypuszczalnie dlatego otrzymywałem takie nieregularne przebiegi. To muszę jeszcze ten program zmodyfikować i jeszcze potem raz przyłożę się do konsoli. No dobra, na ten moment coś tam małymi krokami się, mam nadzieję, układa. No i słuchajcie, po tym jak zmieniłem nastawę portu szeregowego, wyłączyłem kontrolę parzystości, to wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. No, chyba to jakieś odbiera śmieci z bufora, ale patrzcie. Poprawiłem też te odstępy, po którym ma robić nową linię i zobaczcie, zaczyna się to wszystko ładnie układać w jedną całość. Także jest super. O to nam chodziło. No, jak zwykle nie wiem jeszcze, która z nich to jest jednostka zewnętrzna i wewnętrzna, ale teraz to się układa w tak ładną całość, że będzie łatwo to stwierdzić. Mam nadzieję, że teraz jak zmieni temperaturę, to zobaczymy jakąś zmianę. Tam jeszcze się rozkręca, ale ja teraz spróbuję, zaraz, ile mamy teraz? Teraz jest nastawione 20, teraz dam 21 stopni. I co się zmieniło? O, ta ramka, gdzie jest na końcu C4, nagle się zrobiło C8. To jest suma kontrolna, ale to znaczy, że coś się w tej ramce zmieniło. Teraz trzeba będzie to poszukać na szybko, co się zmieniło w tych dwóch ramkach. Tak na szybko 50-52. W tych dłuższych mam na myśli. Dobra, jadę po kolei. DA, DC jest w jednej kolumnie tutaj. 204, 223, 082, 64, 53. Dobra, widzę tylko zmiany tutaj 50, 52. Widzę zmiany tutaj DA i DC. Nie wiem jeszcze, czy to ma znaczenie, ale dobra, widzę, że to jest ramka dłuższa, w porządku. To zróbmy sobie tak, że ja będę drukował co drugą ramkę i mogę to zrobić jakimś szybkim grepem, ale tak, 81 mogę grepować. Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy, czy uda nam się. Jeżeli gdzieś będzie 81, to się też pojawi, ale nie, dobra. Okej. No dobra, nie, to nie jest dobra chyba metoda, bo nam będzie różne długości. A nie, chociaż nie. Dobra. Okej, w ten sposób widzimy tą ramkę jedną, którą chcemy. To ja teraz sobie zmienię temperaturę jeszcze i zobaczymy. Teraz dałem 22. O, i widać, co się zmieniło. Tutaj z 50 na 4F się zrobiło, ale to nie wiem jeszcze, co to jest. Ale tutaj z E6, E7, E9, E8 to się zmienia tak dziwnie. To może być jakaś temperatura. To chyba temperatura wzrasta. Przypuszczam, że to jest ten czujnik pipe sensor, czyli ten nasz T2. Czy coś się jeszcze zmieniło? Tutaj z 50 na 5A. No to też dziwne, ale dobra. 22. 23 teraz dałem. No i co nam się zmieniło? 23. Zatrzymam to na razie. Czy nam się coś zmieniło na 23?
EB na EF. No dobra, to może być jakieś takie porąbane kodowanie, coś jak MIDI, czy to nie będą liczby wprost, tylko jakaś dziwna skala. No to sobie potem tą skalę zmienię. Ale dobrze. Co tu jeszcze widać? Czy coś się jeszcze zmieniło? Jeszcze nie wiem. Dobra, jak będziemy dalej się do tego to rozgryzać i będziemy zmieniać poszczególne rzeczy, to już będę na przykład atakował konkretny temat, typu czujnik na przykład, tam suszarką podgrzeję, albo coś takiego w ogóle go zdejmę i będę go tam w ręku trzymał, to będziemy w ten sposób to badać. Ale na razie co mnie bardzo cieszy, to, że tutaj i wygląda na to, że nastał jakiś ład i porządek, bo odbieram takie bardzo regularne długości ramek i to jest to, o co mi chodziło. I to już będzie łatwo z tym dalej postępować. Także myślę, że to by było na tyle w tym filmie, w tej części. Będę kontynuował tą serię nagrań. Mam nadzieję, jeżeli się Wam to podoba, to dajcie łapkę w górę. Na ten moment ja muszę trochę popracować jakby offline'owo, czyli przyjrzeć się temu bardziej, bo ciężko tutaj jednocześnie nagrywać i tutaj pracować tak umysłowo, więc trochę popracuję sobie poza kamerą i wrócę z jakimiś wnioskami. Także to by było na tyle w tym odcinku. Czekajcie na następne.